Cześć dziewczyny, dzisiaj odcinek niełatwy i myślę, że większość z Was, jeżeli musi podjąć taką decyzję, ma z nią problem. Zwalniać czy nie zwalniać ludzi, a jeżeli zwalniać, to jak? Opowiem Wam taką historię na samym początku tego odcinka, która mi dała dużo do myślenia. Spotkałam kiedyś dziewczynę, która prowadzi biznes z wielkim sukcesem, ponieważ biznes się dobrze rozwija, ponieważ zatrudnia dużo ludzi. Trochę kategoria bardziej męska niż kobieca, natomiast dziewczyna sobie bardzo dobrze radziła. Ale poszła do konsultanta, do coacha z problemem, bo nie radziła sobie z ludźmi. I zadała mi jedno pytanie. Jaki jest problem? Nie słuchają mnie, są zdemotywowani. Ja mówię, no i co z tym zrobisz? No nie wiem, co mam z tym zrobić. Zadała mi pytanie, a czy kiedykolwiek czyściłaś zespół? Czy wiesz, kto jest odpowiedzialny za tę atmosferę? Od 12 lat prowadzę biznes i nigdy nikogo nie zwolniłam. Nie umiem tego robić, nie potrafię podjąć decyzji, która jest dosyć radykalną i ciężką decyzją. I teraz pytanie. Czy zwalniać, czy nie zwalniać, a jak zwalniać, to jak? Powiem Wam tak, ja też mam takie doświadczenia ze sobą. Musiałam kilkukrotnie podjąć taką decyzję. Jest ona absolutnie bardzo ciężką decyzją i wiem, o czym mówię. I powiem Wam, że szłam nawet na konsultację do takiego menadżera personalnego. Powiedz mi, jak zwalniać ludzi. Ona mi powiedziała jedną rzecz. Tak, żeby nie podeptać godności ludzkiej. I tą myśl będę miała w głowie do końca życia. Jeżeli się nawet z kimś żegnamy, trzeba zrobić to w taki sposób, żeby osoba, która od nas odchodzi, nie czuła, że jest źle potraktowana. Trzeba zrobić to naprawdę umiejętnie, kompetentnie i żeby nie podeptać tej ludzkiej godności. Ale wracając do tematu, kiedy zwalniać? Bo dzieją się czasami w naszych biznesach niefajne rzeczy, tak? Przykład. Pracownik bojkotuje nasze decyzje. Pracownik nie respektuje naszych decyzji, demotywuje zespół, podważa Twoje decyzje, nie realizuje targetów. Sytuacji może być całe mnóstwo. Oczywiście zanim podejmiesz decyzję, czy zwalniać, czy nie zwalniać, bo to jest decyzja ostateczna, powinnaś porozmawiać z takim pracownikiem, gdzie tkwi problem. Może to nie jest problem pracownika, może to jest trochę problem nas zarządzających tym biznesem. Więc jeżeli przejdziesz tą ścieżkę rozmowy z pracownikiem, tak naprawdę zdiagnozowania, co się dzieje i mimo Twoich chęci, starań i ustawienia jakichś takich nowych procesów w firmie, czy Waszej nawet komunikacji, ten pracownik nadal nie spełnia Twoich oczekiwań, to nie masz na co liczyć, że on się nagle, jak przy pomocy różdżki naszej czarodziejki, odczaruje, ponieważ on będzie Twój biznes ciągnął w dół. I takich ludzi musisz się pozbyć. Pozbyć to jest może złe słowo. Po prostu przestać z nimi współpracować. Ja wiem, że to jest decyzja, którą jest bardzo ciężko podjąć, ale zadaj sobie zawsze pytanie, czy chcesz pracować z taką osobą i ciągle mieć te rozterki, czy chcesz swój biznes pchać do przodu, czy chcesz go rozwijać, czy koncentrować się na problemach pracowników. Problemy będą zawsze. Tylko to od Ciebie zależy, czy A, je rozwiążesz, B, czy stawisz czoło, żeby się dowiedzieć, gdzie tkwi ten problem i C, czy podejmiesz właściwe decyzje. Niepodejmowanie żadnych decyzji i frustrowanie się nie pomaga Twojemu biznesowi. Ja stoję na stanowisku, że chciałabym się koncentrować na strategii, na rozwoju swojego biznesu, dbać o ludzi, ale o ludzi właściwych, którzy chcą ze mną pracować. Jeżeli podejmiesz decyzję, że chcesz zwolnić pracownika, to przede wszystkim przygotuj się do tego. Przygotuj się, zgromadź sobie fakty, które świadczą o tym, że on łamie pewne Wasze ustalenia, że rzeczywiście negatywnie wpływa na zespół, że bojkotuje Twoje decyzje lub hamuje rozwój firmy. Fakty, bez emocji. Natomiast bardzo mocno skoncentruj się na tym, żeby też powiedzieć, w czym ten pracownik jest mocny, co on wniósł do Twojej organizacji. Bo niemożliwe jest, że zatrudniasz kogoś, kto nic nie wniósł do Twojej organizacji, nie miał pozytywnego wpływu, może na samym początku prowadzenia tego biznesu, jego pracy i trzymałaś go, czy zatrudniałaś go przez jakiś długi okres czasu. Prowadzenie biznesu to jest też umiejętność podejmowania trudnych decyzji i to jest jedna z tych trudnych decyzji. Z mojego doświadczenia nie trzymamy ludzi, którzy są zgniłym jabłkiem w zespole. Nic dobrego to nie wniesie. Musisz umieć podjąć tę decyzję, musisz zdiagnozować problem,
musisz stanąć face to face z tym problemem, ale jedna rzecz, którą zawsze zrób jeszcze przy okazji. Zapytaj o prawdziwy feedback twojego pracownika. Jak on już będzie wiedział, że nie musi przed tobą roli grać, że on już będzie wiedział, że nie będziecie współpracowali, odrób tą lekcję i zapytaj go tak naprawdę, gdzie tkwił problem. Wykorzystaj to jako na lekcję, darmową lekcję, żeby poprawić swoje umiejętności menedżerskie, swoje umiejętności zarządzania zespołem, żebyś był lepszym, żebyś była lepszym menadżerem i osobą, która prowadzi biznes. Zwalniajmy, ale zwalniajmy z głową, zwalniajmy tak, żeby nie podeptać czyjejś godności i róbcie to z klasą.